Optimus Prime. Prime, make something of yourself. Siemano gracze Rise of Kingdoms, tak jak widzicie jesteśmy już w trakcie rocznicy, rocznica jakże bogata, bo dużo ciekawych rzeczy nam tu wrzucili, chociaż jest parę mankamentów, które były, jakby tak powiedzieć, w porównaniu do zeszłego roku, były wprowadzone w tym. Jest troszeczkę inaczej, moim zdaniem dla graczy free to play jest troszeczkę chyba trudniej, chociaż skarby Elysium, które tutaj mamy do zdobycia, zaraz wam powiem jak to wszystko wygląda i jak to możecie sobie pomalutku zdobywać i wyciągać jak najlepsze oczywiście tutaj rangi. Żeby zdobyć tą jakby maksymalną 10. pozycję. Mamy to zresztą do 4 października, więc będzie czas na to robienie. Słuchajcie, ogólnie sama rocznica moim zdaniem wygląda super. Tu mamy zdobycze za obecność, czyli jeżeli będziemy się logować codziennie, zdobędziemy sobie tutaj, wiadomo, tak widzicie, też kostki. Te kostki chyba są najważniejsze. Oczywiście skrzynki też nam się przydają tam do rolowania. Tu możemy sobie wybrać też innego dowódcę niż Papina. Ja szczerze powiedziawszy nie wiem, czy ja chcę Papina. Mi się zdaje, że Pepina. Mi się zdaje, że ten dowódca będzie zaraz gdzieś dostępny. Ja nie wiem, czy chcę go po prostu mieć, żeby zbierać, bo ja nie wsadzę w niego żadne złote rzeźby, żeby go, wiecie, zainwestować w niego. Tak samo chodzi o Karola, przepraszam, o Kazimierza. To wam zresztą powiem później, jak tutaj pod jego względem będę działał. Więc ja nie wiem, czy ja po prostu tutaj przy samym końcówce nie zmienię sobie na to, co tam mniej więcej w tym momencie na kawalerii zbieram. Czy tutaj akurat Attila, Subotaj albo Lucerz Subotaj i wybiorę sobie ich. No bo dla mnie to jest bez sensu, żebyśmy tutaj jego odkrywali. No to okej, odkryjemy, będę miał 10 złotych główek za odkrycie, super. Chociaż jednak mi się te 10 głów na Attili albo Subotaju bardziej by przydało, bo gdzieś tam sobie ich pomalutku z MG buduję, nie? Więc tak jak widzicie, no na tą chwilę damy sobie tutaj Attylę, niech Attylka tutaj będzie. Może coś zmienię podczas tego wszystkiego. Skarby Elysium, obiecałem, że wam powiem jak to działa, więc pogadajmy o tym. Słuchajcie, poza oczywiście pakietami, które tutaj macie, które możecie sobie zakupić. Tak widzicie tutaj, ja tam 2 pakiety z tego akurat kupiłem. Boże, tutaj tak widzicie. Będziemy oczywiście dostawać te skrzynki, które potem będziemy mogli tutaj wykorzystać w pozyskanych. Te skrzynki można zdobywać w różnych eventach. Zresztą wejdziemy sobie w skrzynkę. O, tutaj. Brązową i srebrną, brązową możecie zdobywać za zbiór na mapie, zbiór na mieście, pokonywanie barbarzyńców. Codziennie po 50 takich skrzynek można zdobywać. Jeżeli chodzi o srebrną skrzynkę, no to tu będziecie mieli do wykorzystania squeeze sojuszu, który będzie za 7 dni. Wyścig z czasem chyba też będziecie za parę dni. Tak jakoś tak, wyścig czasem chyba być nawet chyba, ja nie wiem czy wyścig czas gdzieś 30 też chyba za 7 dni wychodzi, ale zaraz powiem, Fortuna Rybaka, która wchodzi dokładnie wtedy, kiedy filmik wam się ukaże, targ melonowy, no to co lubicie z targów też będziemy mogli wykorzystać te skrzyneczki, tutaj i tutaj, no to już jest zakupowanie tych pakietów, które wam pokazywałem. I oczywiście te skrzyneczki, które tu sobie przerabiacie, potem wam się pojawia kolejna. Wszystko tutaj pozyskujecie i ładujecie te paseczki, żeby zdobyć jak najwięcej nagród. Niektórzy już wiem, że chyba są na 7, no ale to jest ekipa, która dość dużo wykupiła tutaj po prostu golden chestów. Sama rocznica ten skarb Elysium myślę, że dla gracza free to play bez tego jest do osiągnięcia, bez ogarnięcia tych dodatkowych skrzyń, jeżeli chodzi o zakup. Tak, tutaj macie. Też tutaj możecie zobaczyć sobie, jak patrzymy na skrzynki, to możecie zobaczyć, co tutaj dostajemy z tych skrzynek, jakie mamy procenty. Tak samo jak tutaj, czy jakieś speed-upy, główki, gemy, czy coś tam z tego też odda. Więc to jest kolejna fajna rzecz. To jest coś chyba, co nam zastępuje to, co mieliśmy w tamtym roku, że chodzi o Keję, gdzie zdobywaliśmy free-to-play gracze mogli po prostu zdobyć więcej tych nagród ze sklepu, znowu z Kamela, do którego zaraz pójdziemy. Artyjskie prezenty, no to jest coś tego typu właśnie, gdzie wrzucamy daną skrzynkę jako prezent, czy tą skrzynkę tutaj, którą tutaj na przykład zdobyliśmy. Mi się wyświetlało to przy tych skrzynkach. Udostępnialiśmy prezent, tak widzicie, jak nie mam tego przynajmniej zakupić, od razu mi przekierowuję tutaj.
I to mogli mu udać na czacie, żeby tam 4-5 innych graczy mogło wykorzystać to. To jest coś tego typu, jak pamiętacie tikety, kiedy mamy tam obchody chińskiego, tego smoka, jak dobrze pamiętam, nie? Przejdźmy sobie do Kamela. Z Kamela będzie oddzielny filmik, gdzie będziemy robić tutaj tę całą drogę, ale oprócz tego, jak widzicie, zobaczcie sobie mapę pustyni, zdobywamy coś takiego jak tort rocznicowy. Taki tort rocznicowy codziennie możemy zebrać gdzieś koło 10 nagród z tego torta. Z zwiadowcami pomagamy w budowaniu tego tortu. I w tym momencie, kiedy wybudujemy ten torcik, no to musimy pamiętać, że tam kliknąć, ponieważ poza tym, że tam pomagamy w budowaniu tego tortu, dostaniemy tam jakieś speed-upy za to chyba było 15 minut uniwersalnych, to też możemy dostać, tak jak tutaj widzicie, jakieś epickie nagrody z tych prezentów, których po prostu sobie klikniemy na tym torcie. Dziennie można 10 z tego co widziałem, ja dzisiaj 10 zrobiłem dość szybko, bo ludzie cisnęli, więc tutaj na pewno będzie nam zależało, żeby szybko dojść do 125 poziomu, tak, żeby ta lampa przyspieszyła i żeby iść jak najszybciej gdzieś tam około 300. Nie wiem, czy się to uda, bo mam 63 kamyki, tam chyba jeszcze 7 nam dojdzie później. Ja tych 7 kamyków no nie będę od razu na filmie otwierał, ale na pewno jakieś tutaj za gemy sobie też kupimy. Tak jak widzicie, tu za gemę mogę, chyba to jest to? Nie, przepraszam, to tu mam wykupione. Musimy wrócić, szkoda, że to wywala. Chyba jest to, tak. I tutaj kupiłem te, chyba tu było z 20? Tak mi się zdaje, tak z 20 i one były 80% tańsze. No i tu mam zakup 500 za 1001 jedna kostka, więc tu będę się nad tym zastanawiał, jak będę to robił. Co do kolejnego sklep sojuszu, tu pogadajmy o co jest warto wziąć. Bo są rzeczy, które warto i są rzeczy, których w ogóle nie warto wziąć. I teraz tak, no tak jak powiedziałem, Kazimierz Wielki to będzie mój chyba jeden z ostatnich wyborów. Na pewno warto, ja idę tu na pewno w materiały, dla mnie 5 materiałów jest bardzo ważnych. Na pewno kryształ przemiany, bez dwóch zdań. Kryształ przemiany typu pomarańczowy bez dwóch zdań też, czyli raz, dwa, trzy. Na pewno formacje, chciałbym te formacje wycisnąć jak najwięcej, zobaczymy ile nam się uda. No i potem będzie kult kryształowy i dopiero złote rzeźby. Ja na złote rzeźby nie mam takiego oparcia, mam prawie 1900 złotych rzeźb. I Kazimierz będzie może ostatni. Zobaczymy ile tych po prostu wielbłądowych monet nam się uda zdobyć ze sklepie rocznicowym. Reszta to są speed-upy i jakieś tam inne rzeczy, które na przykład są no, mniej ważne, moim zdaniem, nie? Więc tutaj warto się nad tym wszystkim zastanowić. Tak wygląda, jeżeli chodzi o Kamela. Twoja księga pamiątkowa, każdy sobie może cały rok tutaj podsumować na swoje, jak to wyglądało na naszym, jakby tak powiedzieć, koncie. List rocznicowy, jestem Dachu, nie wiem czy kojarzycie gościa, on tam nieraz występuje w różnych informacjach a propos gry. Tutaj Dachu dużo jakby tak opisał rzeczy, które będą nam tutaj jakby tak powiedzieć, czy co były wprowadzone, prawda? I nad czym on też tam pracował, no bo tutaj nie tylko on, ale też inni pracowali nad wieloma rzeczami, SVIP-em, nowe obrażenia odrobnięcia combo. W następnym roku uruchomił nową kluczową powieść Pieśń Troi. Pieśń Troi będzie w październiku prawdopodobnie końcem, z tego co wiemy. Więc tutaj, że otworzą legendarny konflikt między koalicją trojańską a opowieści będzie bitwą godną homeryckiego eposu. Dodatkowe modyfikacje Arki Ozyrysa, o której już wiecie wam kiedyś nagrywałem. No i zobaczymy, no przez cały czas widzę, że tutaj będą coś rozwijać nam. Zresztą tutaj macie wszystko już napisane. Na czym tutaj będę pracować. Za otwarcie skrzyneczki dostajecie gemy, to chyba 400 parę gemów dostałem. No i mamy cudaczny cyrk, czyli w dzień, kiedy wyjdzie filmik, będziecie mogli sobie tutaj kupić. Pamiętajcie, klikać tego tutaj pana, on dawa 50 gemów, zawsze coś. Bilet będzie można kupić w sklepie, ten bilet za niedługo będzie dostępny. Upominki z aktu pierwszego, tak jak widzicie, jakie są do zgarnięcia, akt drugi, akt trzeci, akt czwarty. Zobaczymy w ogóle, co tu się uda zdobyć. Ja ostatnio miałem pecha, bo zdobyłem chyba zmianę cywilizacji, a jeszcze wcześniej miałem chyba speed-upy. Tak, chyba 3 dni speed-upy, ale zawsze gdzieś tam na tym akcie trzecim zostawałem, drugim i trzecim zostawałem, nie? To jest, wiecie,
Ja nigdy nie mam szczęścia, żeby dostać się do środka. Jakby się udało dostać do upełniku finałowego i wyciągnąć materiały ekwipunku, byłoby cudnie, no ale wiadomo, to jest loteria, nie zawsze się udaje ogarnąć. Zresztą tutaj macie wszystko pokazane, jak to po kolei będzie wyglądać, nie? A więc co tu mamy dalej? List rocznicowy już widzieliście, to widzieliście. Wydarzenia, o których rozmawialiśmy. No Zenit będzie oddzielny filmik, ja ten Zenit będę nagrywał, bo zrobię wam oddzielny filmik, ile tam surowców wypuściłem. No ogólnie taki 100% o Zenicie. Ja za swój Zenit zacznę w czwartek, będę kończył gdzieś w niedzielę. Zobaczymy ile będzie trzeba. Na pewno się szykuję na start koło 40-50 milionów siły. Więc to na pewno będziemy musieli gdzieś tyle zrobić, a potem zobaczymy co dalej. Tak, melonowy, to co lubicie, ja też wchodzi w ten dzień, kiedy Zenit, więc tutaj dużo będzie pracy, od czwartku działanie na koncie, sklep melonowy, no i quiz, tak jak wam mówiłem, będzie gdzieś właśnie tutaj w sobotę. Nie widzimy kiedy będzie ten speed up, jeżeli chodzi o bieganie, tak, kiedy będzie bieganie za barbarzyńcami, zbijanie ich, żeby zdobyć jak najlepsze nagrody. Przypuszczam, że będzie to około 30 października, czyli wtedy, kiedy mamy Pass 7. Z tego co też, no i zapomniałem, Fortuna Rybaka, niektórzy uwielbiają to wydarzenie, więc Fortuna Rybaczka też nam wchodzi w środę, więc warto tutaj sobie ją robić. Ja lubię w to działać, zresztą tam można fajne wyciągnąć też rzeczy. Więc, no co, teraz zostaje nam tylko działanie, przez cały czas rozwijanie tego, co tutaj mamy w tym wydarzeniu. Ja tu, tak widzicie, wybrałem akurat Subotaja. Tak, Subotaja, bo wiedziałem, że w MG potem będzie mi go łatwiej tam docisnąć. Nie Atylka, chociaż potem zastanawiałem się, że Atylka jednak mógłbym pójść w Atylę. No i tutaj widzicie, już tutaj kolejne GCK już nie kupowałem, więc niestety, to już nie te fundusze, nie, to już bardziej dla Welly. Więc ja tutaj jestem, jakby tak powiedzieć, przed tym wszystkim. No i myślę, że tyle z omówienia rocznicy. Mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. Mam nadzieję, że tutaj też będziecie na bieżąco działać. Ja, tak jak widzicie, już pomalutku też chyba przygotuję się na Pass 7, już na 6 marszy, żeby zrobić 6 gear. Niestety będzie on bez broni, więc no o tym zrobimy też jakiś malutki odcinek, albo po prostu przy robieniu jakiegoś eventów po prostu też to sobie otworzymy sobie też te skrzyneczki tutaj, co mamy z artamentami, zobaczymy co tam dropnie, nie? Więc tyle. No i jak widzicie, gemy są. Gemy na pewno będzie wykorzystać do Kamela. Zobaczymy ile ja tego wykorzystam, czy będzie mi się to opłacało, czy też nie. Bo wiem, że za niedługo też się może pojawić kolejny event właśnie Dralu, gdzie możemy materiały wyciągnąć więcej, a mi na materiałach zależy w tym momencie najbardziej. Więc tyle ode mnie. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie kanał. Czekajcie na kolejne filmiki. No i za tydzień Pass 7, a potem w weekend Kingsland, więc będzie się działo, będą walki. Czy wygramy? Wiecie, jestem sceptycznie nastawiony do tego, ale już pytaliście się mnie na privie, więc wolę odpowiedzieć tutaj w filmie, że zobaczymy, czy to nam wszystko wypali. Mam cichą nadzieję, że tak, ale wiecie, co nam gra szykuje. Czasem jest tak, że nie. Cienia nadzieja, a realia, wiadomo, są różne. Pierwsze altary, które graliśmy na wodę, były w plecy. Zresztą tutaj chyba nie wiem, czy Ziemia też nie przegrała. No ogólnie nie widzę Kingslandu aż tak bardzo w dobrych barwach, jak widziałem go KVK temu, kiedy mieliśmy naprawdę fajnego sojusznika i grało się, nie będę ukrywał, przyjemnie. Więc tyle ode mnie. Dzięki wielkie, że jesteście. Do zobaczyska, ekipo. Hejo.